Witam serdecznie. W poprzednim odcinku pokazałem wam Kowloon, a dziś udamy się na wyspę Hongkong, czyli najgęściej zaludnione miejsce na Ziemi, w którym widać niesamowite kontrasty pomiędzy obrzydliwym bogactwem a tradycyjnym życiem zwykłych mieszkańców. Sprawdzimy też ceny nieruchomości, które należą tutaj do najwyższych na świecie, oraz odwiedzimy najdroższą ulicę handlową świata, gdzie obok sklepów z torebkami za dziesiątki tysięcy dolarów mieszkańcy sprzedają na straganach mięso i ryby. Na zachód słońca udamy się na najlepszy punkt widokowy w Hongkongu, czyli Victoria Peak. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz również dołączyć do grona wspierających. To koszt mniej niż jednego piwa miesięcznie. Chiny to olbrzymi i fascynujący kraj, który w ostatnich latach dokonał olbrzymiego postępu technologicznego. Zapraszam zatem do obejrzenia całej serii filmów z Chin, gdyż rzeczywistość w tym kraju jest całkowicie inna od obrazu, który serwują nam zachodnie media. Dziś śniadanie w naszej ekskluzywnej rezydencji Chungking. Na parterze są oczywiście restauracje, wszelkie kuchnie świata. Dziś wybraliśmy się do kuchni pakistańskiej, albo to jest indyjska, ciężko powiedzieć, bo jedzenie jest takie samo. Jemy w takim zakamarku, tutaj za kotarą sobie ktoś śpi. I pyszny dal, czyli soczewica w sosie curry z plackiem pani puri. Takie proste indyjskie śniadanie, ale ma to wreszcie jakiś smak w porównaniu z tym całym chińskim. Jest nawet indyjska limka oryginalna i tutaj każdą przestrzeń wykorzystuje się maksymalnie. To miejsce, w którym teraz siedzimy, wieczorem zamieni się w sypialnię. Po prostu zasuwają tutaj kotarę i jest tutaj noclegownia, a tam sprzedaje się jedzenie. Więc nic tutaj się nie marnuje, każda powierzchnia jest wykorzystana i tutaj jeszcze wychodzi się po drabinie na górze, tam są kolejne łóżka i tam też może kolejnych kilku Pakistańczyków spać. Było to moje najdroższe indyjskie jedzenie w życiu, bo śniadanie kosztowało 50 zł. Wracamy za dnia na nadmorską promenadę. Teraz ludzi jest zdecydowanie mniej, ale też nie robi to miejsce aż tak dużego wrażenia jak nocą. I dziś płyniemy na drugą stronę cieśniny, na wyspę Hongkong. Na drugą stronę można dostać się na dwa sposoby: metrem, które jeździ pod dnem morza, albo właśnie takim zielonym, starym już chyba nawet zabytkowym promem. Bilet na prom możemy sobie zakupić w automacie, ale niestety pomimo, że pisze tu, iż przyjmuje karty kredytowe, tak nie przyjmuje, więc korzystamy z automatu gotówkowego. W weekend bilet na przeprawę promem kosztuje 6,5 dolara, a na tygodniu 5 dolarów. Ale jest to i tak wielokrotnie taniej niż na przykład rejs komercyjny po tutaj cieśninie. Po 10 minutach jesteśmy już na drugim brzegu i teraz pokażę wam tą najstarszą i najbardziej zaludnioną część Hongkongu. W Hongkongu też widzę, wiele osób ćwiczy, ale w odróżnieniu od Chin kontynentalnych tu jest to robione dla lansu. Muszą być odpowiednie stroje sportowe, oczywiście modnych firm, nie tak jak Chińczycy, którzy ćwiczą jak popadnie. No i oczywiście tu trzeba ćwiczyć na widoku, jak najbardziej na widoku, na promenadzie, uniemożliwiając normalnym przechodniom przejście swobodne, nie tak jak w Chinach w parku, żeby nikomu jakoś to nie przeszkadzało, nie kolidowało, nie. Tu muszą wszyscy widzieć i jeszcze najlepiej oczywiście wszystko to dokumentować w mediach społecznościowych, jacy to jesteśmy zajebiści i ile to kilometrów dziś przebiegliśmy promenadą w Hongkongu. Pomimo iż nie ma tutaj za wiele jeszcze wolnej ziemi pod zabudowę, wyburza się jakieś stare budynki, żeby stawiać nowe wieżowce,
tak nie zapominają o przestrzeni do rekreacji. Są tu zielone parki, tak jak ten park przeznaczony dla dzieci, do zabaw. I też zauważyłem ogólnie tu jedną prawidłowość, nie tylko w Hongkongu, ale i w Chinach kontynentalnych. Oni promują wyłącznie swoich bohaterów, bajek czy jakichś tam filmów. Nie ma tutaj promocji kultury zachodniej. Tak jak na przykład w Polsce podniecamy się jakimś Spidermanem, Batmanem, tu nie zobaczymy nigdzie takich podobizn. Wszystko to są jakieś produkcje właśnie azjatyckie. Ja tego nawet nie znam, więc nie będę się wypowiadał. Ale odpowiedzcie mi na pytanie, jakich mamy obecnie bohaterów polskich, takich fikcyjnych, którzy byliby promowani przez kreskówki, których figurki mogłyby kupować dzieci. No, za komuny mieliśmy Bolka i Lolka, Reksia, Kajko i Kokosz. Gdzie to wszystko się podziało? Teraz dzieci kupują figurki zachodnich bohaterów, oglądają filmy z zachodnimi bohaterami. Swoich własnych polskich nie mamy. A tutaj zobaczcie, Azjaci nie poszli w tą stronę, promują wyłącznie swoich. Oczywiście każdy sobie tam może oglądać co chce, ale nie znajdziemy tego w przestrzeni publicznej. Przy hali Expo na promenadzie znajduje się taki wysoki postument, który upamiętnia powrót Hongkongu do Chin. Jak widać, Chińczycy tutaj bardzo ochoczo robią sobie zdjęcia, cieszą się na pewno z tej okazji. I pomimo, że Hongkong nadal jest jeszcze jakby takim autonomicznym regionem administracyjnym, tak już tu w wielu miejscach powiewa flaga Chin, tak jak i w tym, ale zauważcie, że jest ona umieszczana zwykle na środku postumentów i na wyższym maście niż flaga Hongkongu. Specjalny status administracyjny Hongkongu ma trwać niby do 2047 roku, ale Chiny powoli zacieśniają tutaj pętle, zakładają coraz to nowe bariery cenzuralne i sądzę, że być może nawet ta strefa specjalna nie dotrwa tej daty i Hongkong zostanie wchłonięty wcześniej. No, ale prawdopodobnie chcą oni, aby to pokolenie, które pamięta jeszcze wolne czasy za panowania brytyjskiego, wymarło całkowicie, a to nowe, które już urodziło się w chińskim Hongkongu, nie będzie pamiętać wolności, nie będzie pamiętać czasów bez cenzury i zasymiluje się jakoś łatwiej, bez protestów ze społeczeństwem chińskim, kiedy przyjdzie na to odpowiednia pora. Pod halą Expo znajduje się też Buchinia, czyli symbol Hongkongu. Właśnie ten symbol znajdziemy na fladze Hongkongu. Jest to obowiązkowy punkt wycieczek wszystkich tutaj widzę chińskich. Każdy musi mieć zdjęcie z tym złotym pomnikiem. Jest to po prostu taki kielich kwiatu. Na promenadzie są jeszcze też stare działa używane przez Brytyjczyków oraz jedno sprawne, które używane jest nadal podczas różnego rodzaju oficjalnych państwowych ceremonii. Idziemy teraz tunelem na drugą stronę autostrady biegnącej wzdłuż wybrzeża i wkraczamy za chwilę do miejskiej dżungli, czyli najgęściej zaludnionego obszaru na całej kuli ziemskiej. I po tej stronie ceny są już znacznie wyższe. Na przykład za hamburgera musimy zapłacić 50 zł, za jakiś makaron z grzybami to już trzeba dać 65 zł. Podobnie z kurczakiem, no. Ceny babeczek zaczynają się od 25 zł, za jakąś taką solidniejszą trzeba zapłacić co najmniej 30, a takie małe ciasteczko, ono ma, nie wiem czy ma 15 cm średnicy, raczej nie, kosztuje 250 zł. I po takim obskurnym tunelu teraz wkraczamy w najdroższą dzielnicę handlową świata. Okolice ulicy Causeway Bay uznawane są za najdroższe miejsce handlowe na świecie. Tutaj są sklepy naprawdę najdroższych marek
ale oprócz tego mamy normalne markety, w których można sobie kupić coś do picia czy do jedzenia w jakiejś całkiem przystępnej cenie. I te nowoczesne wieżowce są upchnięte pomiędzy właśnie takie stare bloki. Tutaj mamy już beton i szkło. Tutaj pewnie będzie to burzone niebawem i postawią kolejny drapacz chmur. Jeżeli lubisz lounge i chcesz się dowartościować zakupem różnych bezwartościowych rzeczy, tak będzie to idealne miejsce dla Ciebie. Można tutaj zostawić każde pieniądze w tych sklepach wylansowanych przez światowe media. No, wizualnie też będzie to ciekawy obraz, nawet sobie to wszystko pooglądać, jeżeli nie stać nas na zakupy w takich sklepach. No na coś te pieniądze zarobione w korpo trzeba wydawać. Jedni wydają je na podróże, inni na kochanki, a jeszcze inni właśnie na zakupy jakichś zbytecznych przedmiotów za wiele tysięcy złotych. Charakterystyczną osobliwością Hongkongu są stare piętrowe tramwaje. Zachowały się jeszcze z czasów angielskich, nikt ich póki co nie myśli wymieniać na nowsze modele, tylko w oryginale były one chyba czerwone czy zielone, z tego co pamiętam, a teraz pomalowali je oczywiście w jakieś kolory reklamowe. Ta strona Hongkongu jednak jest zupełnie inna niż po drugiej stronie przesmyku morskiego. Widać tutaj, że jest to taki bardziej angielski styl, no i tłum ludzi, naprawdę. Te statystyki nie kłamią. To miejsce jest bardzo gęsto zaludnione, a w tej chwili to nie są nawet godziny szczytu. Tylko że pracownicy emigracyjni mieszkają w bardzo małych klitkach, coś jak właśnie nasz pokój hotelowy. To nie mają gdzie zrobić sobie pikniku, gdzie nawet odpocząć, przyjmować gości. Gdyż ciężko się samemu wykręcić w takim pokoju. Stąd okupują takie różne miejsca publiczne, parki, właśnie zadaszone kładki jak ta i odpoczywają po prostu. Tutaj spędzają sobie wolny czas na powietrzu. Najczęściej są to kobiety z krajów muzułmańskich, takich jak Malezja oraz Indonezja i Filipiny, które akurat muzułmańskie nie są, ale bardzo wiele właśnie pracownic z tych krajów wykonuje tutaj te najniżej opłacane zawody, takie jak sprzątanie, jakaś pomoc kuchenna, no i mieszkają właśnie w fatalnych warunkach. Jeśli chcecie tanio zjeść w Hongkongu, idźcie jeść tam, gdzie jedzą imigranci, czyli do sieci fast foodów, na przykład Jollibee. To jest taka filipińska sieć fast foodowa, coś jak McDonald's, ale zjemy tutaj ryż, kurczak i w porównaniu do cen w hongkongskich restauracjach to wyjdzie naprawdę tanio. Tutaj jakiś posiłek zjemy już nawet za 15 zł, parego hamburgera za 20, czy cały kubełek kurczaka za około 70 zł. Jak widzicie, ludzi tutaj nie brakuje, gdyż jest to chyba jedna z najtańszych opcji po tej stronie Hongkongu. Sprawdzimy też ceny w Waszym ulubionym fast foodzie i jak prezentują się ceny w jednym z najdroższych miejsc na świecie. Tu akurat najdroższym, bo jesteśmy na tej najdroższej dzielnicy. Zestaw hamburger z frytkami i kolą kosztuje 23 zł, czyli chyba bardzo tanio jak na tak drogie miejsce. A tutaj nawet mamy coś jeszcze tańszego za 17 zł, taki zestaw. No to nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Duży kubełek jakiegoś kurczaka i innego mięsa kosztuje 60 zł, więc jest to na pewno jedno z najtańszych miejsc w Hongkongu, w których możemy coś zjeść. No już o jakości tego jedzenia nie będę się wypowiadał, bo każda mądra osoba chyba wie, co tutaj sprzedają. Aby się zapchać i nie umrzeć z głodu, przy tym nie wydając fortuny, to można się udać tutaj właśnie do McDonalda. Najtańszy lód kosztuje tutaj ponad 4 zł, czyli drożej niż w Chinach i drożej niż w innych miejscach. Za szklankę coli zapłacimy zaś tutaj 8,5 zł i jest to drożej niż byśmy zakupili butelkę czy puszkę w 7-Eleven. Ceny kaw zaczynają się od 12 zł, zaś za droższe produkty tutaj z tego działu zapłacimy nawet 20 zł. Nie wiem, jak to się ma w stosunku do cen polskich, bo tego nie pijam.
Co można kupić w Hongkongu? Tańsza jest tutaj elektronika. Za niektóre sprzęty zapłacimy nawet 30-40% mniej niż w Polsce. Na szmatach i kosmetykach się nie znam, więc Wam nie doradzę, ale można sobie tutaj kupić elektronikę. Jeżeli chodzi o chińskie marki, tak kupimy je tutaj o jakieś 30, nawet 40% taniej niż w Europie. Ceny są praktycznie takie same jak w Chinach kontynentalnych. Tutaj nie ma tax free, dlatego że Hongkong jest strefą bezcłową. Teoretycznie powinno być taniej niż w Chinach, ale nie jest. Nie próbujcie jednak kupować elektroniki u inżynierów, ani w jakichś dziwnych straganach. Tam będzie jeszcze taniej. Polecam salony oryginalne, oficjalne danej marki, dlatego że inżynierowie zapewne Was oszukają. Pokażą Wam na przykład oryginalny telefon, dadzą do ręki, sprawdzicie i w momencie, kiedy będziecie płacić, podmienią go na bardzo dobrze wykonaną podróbkę. Dla Chińczyków te ceny mogą okazać się atrakcyjne, ale nie dla nas, bo na przykład iPhone 16 Pro kosztuje dokładnie tyle samo, co w Polsce na Allegro. Więc bez sensu jest tutaj kupować amerykańską technologię, ale jeżeli chcemy sobie kupić telefon produkcji chińskiej, tak, zapłacimy już zupełnie inną cenę i tu będzie dużo taniej. Dla przykładu pierwszy z brzegu telefon Redmi Note 14 Plus kosztuje on tutaj w tej najtańszej wersji 1400 zł, zaś u nas na Allegro dokładnie ta sama wersja kosztuje 1750 zł. Przed kilkoma dniami Chińczycy wprowadzili też nowy własny system operacyjny dla smartfonów, więc nie będą już szli w technologie amerykańskie systemu iOS czy Android, stawiają na własny system. Ponoć jest on lepszy niż iOS czy Android. Oczywiście tak go reklamują, nie wiem, nie miałem jeszcze tego w rękach. Na razie jest on dostępny wyłącznie na najnowszych smartfonach HTC, które też nie są w oficjalnej sprzedaży właśnie w Polsce z wiadomych względów, ale być może się to upowszechni i właśnie wyrośnie bardzo mocny konkurent dla amerykańskich korporacji. Times Square. I tutaj kontrast jest chyba najbardziej widoczny. Zobaczcie, stary budynek, jeszcze jest stara tabliczka angielska z nazwą ulicy Percival i on jest wciśnięty pomiędzy takie nowoczesne wieżowce olbrzymie. Być może zostawią go tu jako zabytek, a może wybudują kolejny wieżowiec. Aczkolwiek tutaj raczej teren jest za mały, żeby coś dużego zbudować. I tutaj ci ludzie, którym się udało kiedyś nabyć mieszkanie, pewnie w dość taniej cenie, przyjechali tutaj może jako pracownicy najemni, tak dzisiaj są milionerami, mieszkają w centrum Times Square. W Hongkongu po Anglikach został m.in. ruch lewostronny, więc w momencie, kiedy zostanie on wchłonięty całkowicie przez Chiny, pewnie będą musieli jakoś zmienić tę organizację ruchu. Będzie to trudne, ale nie będzie pewnie wyjścia. W tej chwili, jak opuszczamy przejściem drogowym właśnie Hongkong, to jest taka serpentyna, gdzie zmienia się strony ruchu i można sobie wyjechać właśnie do Chin, bądź wjechać tutaj odwrotnie, tylko no trzeba się liczyć z takim utrudnieniem. Ale szczerze mówiąc, to samochody, które poruszają się tutaj po drodze, są starsze i gorsze niż te w kontynentalnych Chinach. I to chyba nie chodzi o pieniądze właśnie, tylko o ograniczenia w ruchu, jakie tutaj wprowadzono, aby nie tworzyć korków. A u nas w telewizji mówią, że w tej Azji to jest bieda. I tutaj jeszcze w szałasach mieszkają. No nie wiem, ja takiej galerii w Polsce nie widziałem. Wystarczy już tych luksusów, bo aż mi się zrobiło niedobrze. Zagłębijmy się teraz w tą mniej komercyjną część starego Hongkongu. Tutaj już rozlega się zapach pieczonej kaczki w starym oleju sojowym i zobaczcie, co jedzą Chińczycy. Całe prosie pieczone
kaczki w całości z dziobami, z łapami. Tutaj możemy sobie kupić przepiórkę, tutaj całego koguta z grzebieniem. To wszystko jest skąpane w głębokim tłuszczu, ale przynajmniej pieczone tutaj na świeżo. Tutaj jakieś całe, nie wiem nawet co to jest, żebra, boczki. No, ktoś, kto lubi mięso, to będzie tu w niebo wzięty. Ceny też do tanich nie należą, bo za taką kurę, porcję kury trzeba dać tutaj 50 zł. Popularna hongkońska przekąska to dim sum. I niekoniecznie muszą to być pierogi, bo mogą być to takie bułeczki ryżowe albo bułeczki pszenne nawet. Ogólnie dim sum to jest przekąska, taka, którą możemy wrzucić na mały głód. Porcja pierogów kosztuje 15 zł, jakieś warzywa czy mięso w zupie ceny od około 20 zł. Taka paczuszka truskawek kosztuje 45 zł. Nie wiem, jest to chyba z pół kilograma tutaj tak na oko. No i tu już robi się taki bardziej swojski klimat, typowo azjatycki. Coś dla mnie. Mamy świeże kraby ubite. 3 kraby kosztują 100 dolarów, czyli 50 zł. Tutaj mamy różne ryby, ostrygi. Wszystko na świeżo, to właśnie ląduje później na tych różnych straganach ze street foodem. W restauracjach są i krewetki, jeszcze tutaj skaczą. I to wszystko jest sprzedawane tuż obok biznesowego centrum. Dosłownie 100 metrów od Times Square, gdzie są luksusowe sklepy, najdroższa handlowa ulica świata. Tutaj jest targowisko, typowo chińskie targowisko, brudne, trochę śmierdzące świeżymi rybami. Normalnie jak w jakimś małym portowym miasteczku azjatyckim, chińskim czy jakimkolwiek innym. Tuż obok biznesowego i handlowego centrum odbywa się handel mięsem wprost na ulicy, olbrzymimi krabami. Taki duży krab kosztuje, tutaj widzę, nawet 600 zł. Naprawdę są to spore okazy, chyba największe jakie w życiu widziałem. Moja dłoń jest mniejsza od korpusu tego kraba, a rozpiętość jego ramion chyba wynosi około metra. Niesamowite. Olbrzymie homary, jakieś penisy morskie, ryby. W odróżnieniu od innych targów azjatyckich tutaj w ogóle nie śmierdzi. Nie wiem jak oni to robią, ale utrzymują to miejsce w czystości. Można też kupić sobie same głowy rybie albo pęcherze pławne. Oni te pęcherze pławne suszą, no i uważają, że to jest lekarstwo na jakieś tam różne choroby. Obok tego jest ćwiartowane na świeżo mięso. Też zauważcie, że tutaj nikt jakichś tam rękawiczek nie używa. Gołymi łapami, którymi się kucharz, czy to rzeźnik się nazywa, drapał się przed chwilą po jajach, potem pociął ci mięso, wpakował do torby i ty to sobie ugotujesz później na zupę. Tutaj są jakieś języki, tak, można kupić język świni, krowy, no ohydne rzeczy, ale nie ma much, nie ma smrodu, więc jest tutaj coś w rodzaju na pewno sanepidu. Ktoś tutaj na pewno czuwa nad tymi wszystkimi przepisami sanitarnymi. No ale tak czy siak może to wywołać wstrząs u ludzi, którzy są przyzwyczajeni do pewnych standardów sanitarnych, jakie mamy w Europie. No i myślę, że polski sanepid to miałby tutaj co robić. Najgorsze jest to, że Chińczycy nie szanują zwierząt, to wyciągnie taką rybę z wody i ona się tu zaraz udusi. Nie zabije jej, tylko po prostu to, co oni czasem robią z tymi rybami, krewetkami, krabami, to przechodzi ludzkie pojęcie. Po prostu jest to dziki naród. Wystarczy odejść dosłownie kilkaset metrów od biznesowego centrum i mamy już normalne ceny posiłków. Tutaj zjemy sobie posiłek azjatycki w cenie 30 zł, na przykład pierogi momo, to są takie tradycyjne nepalskie pierogi, albo zestaw tali, jakieś placki typu roti, do tego 3 zestawy warzywne i spokojnie takim daniem się najadamy. Tutaj również ryż z warzywami za 25 zł, czy nudle w podobnej cenie, więc nie jest tak źle jak na najdroższe miejsce na świecie.
Hongkong jest uznawany za najdroższe miejsce do życia na świecie. Mamy tutaj najdroższe ceny nieruchomości, o tym też opowiem później, ale zobaczcie, to miasto jest przyjazne dla każdego. Jeżeli masz worek pieniędzy, możesz iść do wypasionej restauracji, wydać za kolację kilkaset złotych albo nawet kilka tysięcy, ale jeżeli cię nie stać, a większość Polaków raczej przyjeżdża tutaj w trybie oszczędnym, tak jak ja, tak spokojnie możemy się tutaj wyżywić. Inaczej jest na przykład w miastach Europy Zachodniej. Jeżeli chcielibyśmy sobie pozwiedzać taką, powiedzmy, Genewę czy Zurich, Szwajcaria jest uznawana za najdroższy taki kraj do zwiedzania w Europie, bądź Norwegię. Tam nie ma takiej różnorodności, że będzie restauracja dla bogatego, dla biednego, tylko wszyscy będą musieli płacić tą wysoką cenę, zaczynając od pewnego jakiegoś tam pułapu. A tutaj pomimo tych olbrzymich cen nadal biednych Polaków, takich jak mnie, będzie stać, żeby się wyżywić taniej niż w jakimkolwiek podrzędnym barze w Polsce. Popularny chiński samochód Build Your Dreams, sprzedawany od niedawna również w Polsce. I zobaczcie, udało mi się znaleźć polski akcent. Wódka żubrówka, oryginalna, polska. Za litr tej pysznej wódeczki musimy zapłacić niecałe 90 zł. Po środku tej miejskiej dżungli też trzeba troszeczkę rekreacji i sportu, dlatego pomiędzy tymi wieżowcami są umiejscowione boiska, takie jak to. Tutaj z każdej strony jest jakaś ulica albo blok. Takie miejsca są zdecydowanie bardziej autentyczne niż te night markety pod turystę. Tutaj ceny są dużo niższe. Widać, że przebywają tu prawie sami lokalsi. Oczywiście turyści pojedynczy też są, ale dzięki temu nie ma tutaj oszustów, drobnych cwaniaczków, a ceny są naprawdę wielu produktów dużo niższe. Na przykład pokrowie co do telefonu możemy kupić tutaj za 10 dolców, kiedy na night markecie Tempel są sprzedawane po co najmniej 40, dokładnie te same. Oczywiście też zjemy tutaj mnóstwo lokalnych specjałów, przysmaków, zaczynając od świeżych owoców morza i ryb, po mięsa wszelkiej maści kończąc. Więc jeśli chcecie wybrać się na typowe lokalne targowisko, bez tej komercji pod turystę, to trzeba udać się na Wan Chai Market, położony na wyspie Hongkong. Jest to z pewnością jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie targowisko, dziadowskie targowisko położone jest pośród drapaczych chmur. Na wąskiej uliczce, można powiedzieć osiedlowej, są typowe chińskie stragany ze wszelkim badziewiem, a dookoła po obu stronach szczelna zabudowa wieżowców, które mają tu pewnie po 30-40 pięter. Za drapacze chmur uznawane są budynki, które mają powyżej 150 metrów wysokości. I Hongkong ma najwięcej takich budynków na świecie. Jest ich tu już w tej chwili ponad 500. Tymczasem na drugim miejscu uplasował się Nowy Jork, który ma tylko 300 wieżowców. Narzekacie na ceny wynajmu w Polsce. Spójrzcie więc na ceny wynajmu w Hongkongu. I to wynajem 27-metrowej kawalerki miesięcznie kosztuje 14 300 dolarów, czyli ponad 7 000 złotych za kawalerkę. Rok budowy bloku to 81, czyli u nas byśmy powiedzieli, że jest to głęboka komuna. Kolejne wspaniałe mieszkanie o zawrotnym metrażu 22 m2, ale uwaga, ma ono okno, co jest nie lada rarytasem. I tutaj za wynajem miesięczny zapłacimy tylko 12 000 dolarów, czyli 6 000 złotych za 22-metrową kawalerkę w bloku z 1974 roku. No dobra, jeżeli nas nie stać, to możemy znaleźć coś tańszego. W ofercie jest wspaniała, nieumeblowana kawalerka z oknem o powierzchni 13 m2 za jedyne 9 000 dolarów, czyli 4500 złotych. Ale jeżeli potrzebujemy przestrzeni, to możemy sobie wynająć olbrzymie jak na hongkongskie warunki mieszkanie 64-metrowe w całkiem nowym bloku, bo z 1994 roku i za wynajem zapłacimy, uwaga, ponad 33 000 dolarów, czyli 17 000 złotych.
I nie jest to nowy blok, ale przynajmniej ma okna i jakiś widok na coś zielonego. Jeżeli chcielibyście otworzyć biuro w Hongkongu, tak, wynajem 195-metrowej powierzchni kosztuje $90,000, czyli 45 000 złotych za miesiąc. Te mieszkania są właśnie bardzo malutkie, dlatego ich lokatorzy, mieszkańcy muszą wypoczywać na tego typu skwerach pomiędzy blokami. Nie ma za wiele takich miejsc, ale też i nie ma innego wyjścia, bo nie zaprosimy za bardzo gości do 13-metrowego mieszkania. Gdyby ktoś z Was chciał kupić sobie tutaj mieszkanie w celach inwestycyjnych, co jest ostatnio bardzo modne w naszym kraju, tak możecie się nieco zaskoczyć. Narzekacie na ceny w Warszawie. Tutaj średnia cena za metr kwadratowy w Hongkongu wynosi, uwaga, 190 000 złotych. I to jest średnia dla całego Hongkongu, bo w tych prestiżowych dzielnicach może być to dużo więcej. Czyli jeżeli chcemy sobie kupić taki najpopularniejszy w Polsce metraż, tak za 40-metrowe mieszkanie w Hongkongu będziemy musieli zapłacić co najmniej 8 milionów złotych. Z uwagi na wysokie ceny popularne są więc tak zwane mikromieszkania o metrażach od 10 do 20 metrów i tutaj musimy liczyć się ze średnią ceną około 150 000 złotych za metr. Więc za cenę jednego mieszkania w Hongkongu możemy sobie kupić 10 mieszkań w Warszawie i to wybierając dowolną lokalizację. Jednak najdroższe nieruchomości w Hongkongu znajdują się na Victoria Peak. Jest to popularne wśród turystów wzgórze widokowe, z którego mamy piękny widok na całą panoramę miasta, zarówno za dnia, jak i nocą. I tam cena za metr mieszkania może wynosić nawet 280 000 złotych. W parku Hongkong znajduje się ogród botaniczny. Wstęp do niego jest darmowy. Jest tutaj kilka szklarni z fauną z całego świata praktycznie. Mamy tu i faunę europejską, faunę pustynną oraz las deszczowy. To wszystko jest dostępne zupełnie za darmo. O dziwo nawet nie ma tutaj tłumów i jest to właśnie najstarszy park w Hongkongu. Położony u podnóża Victoria Peak i dokładnie obok odjeżdża też zabytkowy tramwaj na szczyt góry, na który za chwilę się udamy. W parku znajduje się też ptaszarnia, wstęp jest darmowy. Trzymają tutaj bardzo okazałe, rzadkie gatunki dzioborożców, ale niestety to wszystko jest za takimi dość drobnymi kratami. To pewnie ma wszystko ponad 100 lat, dlatego ciężko się przyjrzeć tym ptakom, a szkoda, bo są naprawdę przepiękne. W naturze ciężko już dzisiaj je zobaczyć, gdyż są na wyginięciu. Ale jest też olbrzymia papugarnia i tutaj ptaki latają sobie swobodnie, możemy pomiędzy nimi pochodzić. Po drewnianych pomostach są gołębie, papugi, jakieś ptaki wodne, jest ich tu naprawdę dużo. Można się poczuć jak w dżungli, a to wszystko jest środek miasta, otoczeni jesteśmy przez olbrzymie wieżowce. Najbardziej ikoniczną atrakcją Hongkongu jest Peak Tramwaj, czyli zabytkowy tramwaj z 1888 roku, który wyjeżdża na szczyt góry Victoria. Ale tak wygląda kolejka do tego tramwaju. Jest coś niesamowitego. Tutaj czeka kilka tysięcy ludzi, żeby wyjechać na tą górę. Myślę, że czas oczekiwania wynosi co najmniej kilka godzin. Boże, to się nie kończy. I kolejka idzie sobie stamtąd, tędy, tu się ludzie tłoczą i dopiero przez ulicę i tam jest poczekalnia, dopiero gdzieś w tym tunelu właściwa, skąd odjeżdża tramwaj.
Bilet na tramwaj kosztuje $76. Droga piesza na górę zajmie mniej niż godzinę, więc idziemy z buta. Naprawdę chciałbym się przejechać tym ikonicznym tramwajem, ale obrócę na tą górę kilka razy na nogach, w to i z powrotem, zanim tutaj dostanę się w tej kolejce. No ale no cóż, to jest jedno z najczęściej odwiedzanych miast świata, więc trzeba się liczyć z kolejkami do takich ikonicznych atrakcji. Jeżeli więc wybieramy się na wzgórze Wiktorii pieszo, tak można zahaczyć o ogród botaniczno-zoologiczny. Wstęp też jest tutaj darmowy. Przepiękna ekspozycja fauny i flory. Mamy tutaj ogród bambusowy. Znajduje się tutaj też sporo ptactwa i również jakieś małpy, ale też wszystko jest za taką drobną siateczką. Po prostu te starodawne klatki utrudniają tutaj mocno obserwację, a szkoda, bo ponownie są przepiękne gatunki ptaków. Tutaj czerwone ibisy sobie siedzą, krwisto-czerwone. W parku uchował się nawet pomnik króla Jerzego VI. Zdecydowanie mają tutaj najlepszą kolekcję ptaków, jaką chyba w życiu widziałem, ale no nie mogę wam tego zbytnio pokazać, bo wszystko jest za taką kratką, poza tą jedną, jedyną wolierą, do której można było wejść. Więc nawet nie ma jak zrobić tutaj zbliżeń tych ptaków. Place zabaw dla dzieci oczywiście są, ale te między osiedlami, no to wygląda jak w jakimś getcie. To wszystko jest otoczone murem. Na górze biegnie jeszcze jakaś droga szybkiego ruchu, a tutaj wszędzie dookoła są wieżowce. Droga pod górę robi się naprawdę stroma i wkraczamy właśnie w tą dzielnicę, gdzie mieszkania są najdroższe. Może nie są to jakieś powalające bloki, ale stąd jest naprawdę piękny widok na cały Hongkong i to chyba ma właśnie główny wpływ na cenę za metr kwadratowy, jaką trzeba tutaj zapłacić. Widzę też, że jest tutaj bardzo popularny zawód wyprowadzaczy psów. Ludzie, którzy pracują w tych korporacjach, kupują sobie psy, koty i różne tam zwierzęta dla towarzystwa, ale później i tak nie mają dla nich czasu, żeby spędzać z nimi czas, pójść się pobawić do parku, więc wynajmują sobie Filipinkę i ona będzie się opiekować tym pieskiem zamiast właściciela. No tak jak wynajmuje się też niańkę do dziecka, bo pracujemy po to, żeby zapewnić coraz lepszy byt tym dzieciom, ale zapominamy o rzeczy najważniejszej, spędzaniu z nimi czasu. I później wyrasta nam taki niewdzięczny tiktoker. No i powiem wam, że taka droga pod górę faktycznie nie jest dla każdego. Tutaj nachylenie jest chyba już pod kątem 40 stopni. Ciężko jest wyjść, ciężko pewnie też będzie zejść pod takim nachyleniem. Weszliśmy już ze strefy wieżowców i zaczynają się tutaj powoli wille. O, i nad nami jedzie teraz tramwaj. No troszkę wagoników on ma, czyli może z 200 osób zabiera na raz, ale to i tak nic. No i zobaczcie, taki klocek betonowy, nie wygląda to w ogóle, ale kosztuje to miliony złotych na pewno. I jakie stoją fury? Porsche, BMA. Im mniej liter, cyfr na tablicy rejestracyjnej, tym jest droższa, więc musi tutaj mieszkać ktoś naprawdę bogaty. I jeszcze 3 fury stoją pod przykryciem, więc nie wiadomo co tam jest. Po godzinie wyczerpującej wędrówki docieramy na szczyt. Myślę, że i tak jest to dużo szybciej niż mielibyśmy czekać w kolejce na przejazd tramwaju i jechać tam stłoczeni jak sardynki. Na dobrą sprawę, jeżeli nie uda się siąść przy oknie, to nie zobaczymy za wiele. Z takiej trasy pieszej na pewno uda się zobaczyć więcej. No i też zobaczymy sobie, jak ten tramwaj tutaj jedzie, przemieszcza się. Jest on piękny sam w sobie, ma przeszklony dach. Teraz akurat zjeżdża mało ludzi, bo pewnie większość czeka sobie już na zachód słońca. A na górze tłumy. Gdybyśmy chcieli zjechać na dół, to też nie da się tego zrobić od tak po prostu, bo
do zjazdu na dół jest kolejka. Nie tak długa jak na górę, ale swoje trzeba odczekać. Z pewnością warto było się wdrapywać na tą górę. Widok jest naprawdę przepiękny. Z jednej strony mamy widok na morze, a z drugiej strony widok na miejską dżunglę. Niestety są tutaj tłumy, trzeba się z tym liczyć. Każdy chce zrobić piękne zdjęcie na zachodzącym słońcu. Nie każdemu się to uda z uwagi właśnie na te tłumy. No ale dzięki Instagramowi mamy jak mamy. Ale kiedy Chiny przejmą Hongkong, to się skończy, bo nie będą mieć Instagrama. Jest punkt bezpłatny na dachu galerii oraz punkt płatny tam, gdzie przyjeżdża tramwaj. Tam trzeba zapłacić, jest trochę mniej ludzi, ale widok jest dokładnie ten sam. Nasuwają mi się teraz na usta niecenzuralne słowa, ale ich nie wypowiem, bo mi zablokują film. Zobaczcie, jaki tu jest tłum, żeby sobie zobaczyć panoramę Hongkongu. Po zachodzie słońca kolejka do zjazdu tramwajem znów wynosi kilka tysięcy osób. Udajemy się więc na dół pieszo. W drodze do przystani część trasy można pokonać najdłuższym na świecie 800-metrowym odcinkiem ruchomych schodów. Wzdłuż schodów jest mnóstwo barów pełnych pijanych turystów i pracowników korporacji. Hongkong dostarcza niezapomnianych wrażeń zarówno dniem, jak i nocą. A teraz ty możesz podzielić się swoimi wrażeniami po obejrzeniu tego filmu. To już koniec przygody w tym mieście, więc zapraszam was na kolejny odcinek z chińskiego Las Vegas, przy którym Dubaj wygląda jak uboga beduińska wioska. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!